Gang! Yo! Witamy w kolejnym filmie. Ja jestem dumny, że tam się w ogóle nic nie stało w końcu. Spanikowałem, zacząłem się trząść. Wiem, że trzeba to wylać, że tam po prostu jest coś dosypane. Yo! Idziemy dzisiaj do ogrodu botanicznego. Topik bardzo fajny. Pasuje do spódniczki. Pasek też. Taki fun fact, ten pasek jest nałożony do góry nogami. Uważam, że fit 9,5 na 10. Dobra, no 10 na 10. Mam przed chwilą taka wkurzona, po prostu nie wiem, przez te włosy. Tyle się nawkurzaliśmy dzisiaj, że zaczęliśmy się śmiać z tego i staliśmy się odporni na złe samopoczucie. Przed chwilą tak gorąco w tej szklarni, że się bałam, że zaraz mi spłynie cały make-up, więc musieliśmy wyjść i teraz jest tak chłodno w cieniu obok tych drzew. I szukamy sobie miejsca jakieś, żeby rozłożyć sobie piknik i posiedzieć sobie chwilę, odpocząć, bo jest za ciepło trochę. Kocham to miejsce. Dużo roślin, mało ludzi. Generalnie wszystko co lubię. Byliśmy w szklarni, było mega gorąco. Ale fajnie, bo przy tym wilgotno można było poczuć aromaty roślin. I no co, szukamy jakiegoś miejsca, żeby sobie rozłożyć placyk. Jesteśmy w ogrodzie. Już chyba jakieś 3-4 godziny. No... Szybko nam minęło. Jest chill out. Spotkaliśmy przed chwilą jaszczurki. Tak, zwierzaczki też tutaj są. Tutaj jest takie fajne drzewo, nie wiem jak to się nazywa, ale patrzcie na te liście. A tu to się... Jesteśmy w górach. Co się na szlaku? A mi się chce mnie zabrać na górę, a dla mnie to już te są ciężkie. Słodziak. Co? Człowiek. Miśka ulubionym kwiatem jest oczywiście lawenda. Yo, wracamy do domu, ogórek kiszone. Teraz wracamy do domu i zapraszamy Was na drugą część filmu. Bye bye. Yo! Witamy w kolejnym filmie. I dzisiaj jest taki inny film, ponieważ Robert bardzo chciał, żebym go wymalowała. No, marzyłem o tym. A ja pomaluję ciebie. Będziemy opowiadać Wam historię, będzie to film Storytime, o naszych wakacjach. Wspomniałam jeszcze, że mam to picie i ja już je mam chyba od jakichś No tutaj miesięcy, leży z miesiąc, no. No i właśnie chcę teraz je wypić i będziemy robić test tego to picia Chupa Chupsia. To jest mój ulubiony lizak. A ja będę malował ciebie i też postaram się, żeby to wyszło jak najlepiej. Bardzo delikatne. Delikatne, nie? Ale ogólnie dobre. Mamy oczywiście moją ulubioną opaskę, musisz ją założyć. Ej, ale jesteś teraz... Gang! Hi bro. Dobra? To są takie podkłady, ale to są bardziej takie tinty. Więc próbujemy tego na nim. Tylko musimy dobrać sobie kolor, bo mam tutaj aż 3 kolory. Dobra, więc który wybierasz kolor dla Ciebie? One są przecież identyczne. Dobra, a powiedz co to jest tak w ogóle? To jest podkład. Bronzer. To jest tint. Dobra, więc tak, zaczynamy początek naszej historii. Pewnego dnia stwierdziliśmy, że chcemy gdzieś wyjechać i chcemy szybko wyjechać, bo mieliśmy już dosyć Warszawy.
zdecydowaliśmy się na Bułgarię. Znaleźliśmy miejscówkę w jakimś tam hotelu, wycieczkę. I mi się bardzo spodobał ten hotel i muszę przyznać, I że następnego dnia fajnie. już sobie kupiliśmy bilety na samolot, wszystko. Kilka dni później już wylecieliśmy. Rano wstaliśmy, puściłem Big L i generalnie miałem mega dobry humor, cieszyłem się z tego, że wyjedziemy i no, byłem taki podekscytowany tym, że będziemy razem, za granicą i tak dalej. To pierwszy nasz taki wyjazd. No i spoko. Czekaliśmy na walizki i spotkaliśmy fankę Tosi, którą pozdrawiamy. Wieczka, pozdrawiamy. Tosia pozdrawia tą osobę. Dojechaliśmy do naszego hotelu i też to nie wyglądało tak jak na tych zdjęciach. Myśleliśmy, że Ale pokój wygląda spoko może być i słabo. I teraz wam dałem przebitkę, jak przyjechaliśmy. Yo! Przylecieliśmy z Tosią do Bułgarii. To jest Tosia. Pokażę wam tutaj, tu jest ładnie. Robimy test czystości. Robimy test czystości. Czyste. Airproof. No dobra. Generalnie pokój fajnie urządzony, w fajnym stylu. Wiecie Takie co? to wszystko skromne, ale wizualnie ładne. Czyste lustro. Spoko. No wszystko czyste, jak na Bułgarii to chyba najczystsze. O, jest lodóweczka. A tutaj będą się chłodzić table, zimne napoje. No spoko to wygląda, Tosia, powiedz jak oceniasz w skali od 1 na 10. Tak, Za podoba mi się całokształt. ten dywan. Podoba mi się to, że nie są jakieś dziwne kolory, tylko normalne. Wszystko jest taki fajny, taki beż po prostu. I podoba mi się to łóżko, te wielkie takie Poduchy. poduchy, to jest mega fajne. Ja uważam, że ułożenie tych poduszek jest super. No i ta lampa jest fajna też. Te Symetryczne lampy są fest. fajne, no. Lampy są spoko. To jest fajne, no. No i co, no nie wiem, bo już nie ma co tu pokazywać więcej. Wieszaki. No, nie no, jest spoko. Chcemy się rozpakowywać. Zobacz, a mam wannę. No, ale generalnie weszliśmy do hotelu i było ładnie, spoko, czysto, więc okej. Staliśmy szybko karty do hotelu, no i nie przedłużając, weszliśmy. Mam się Teraz bardzo. skonturowanie na mokro. Poszliśmy na plażę. Wzięliśmy sobie ręcznik i weszliśmy do sklepu i to co mi się spodobało to, że mają inne smaki Na początku mieliśmy mega zajawy w ogóle. Po drodze na plaży spotkaliśmy taką panią, bardzo na pierwszy rzut oka życzliwą. Testowała mnie owocami, nie? Dała mi 3 wiśnie, abym skosztował, a później jeszcze wciskała mi śliwkę. Wow, pycha. Chciała mi pakować jakiś kilogram tych owoców Tak. do siatki i później oczekiwała, że ja za to zapłacę. Wiem jak... Tak, Robert jeszcze za bardzo Nie. nie wiedział, bo jak przychodziliśmy tutaj mam takie, że w ogóle czemu gadasz z nią, nie, że odejdźmy, a ty byłeś taki... Ja myślałem, że po prostu miła babuszka, chce sobie ja porozmawiać, wiedziałam już o spoko, co wiesz. chodzi, bo ja już byłam tyle razy w Bułgarii, że... No. Tutaj najlepsze się zaczyna restauracje, to jest w ogóle największy hit w tej Bułgarii. Restauracja Bo w tym. ogólnie to było w sumie największy minus, co? No nie, to generalnie była beka. Zamówiliśmy pizzę i to się wzięła sobie mojito i tak. Dostaliśmy pizzkę. O, Człowieku. pizzkę. Człowieku, ja nigdy nie jadłem To był jakiś żart generalnie. czegoś takiego. Ja naprawdę nie jestem wybredny i No. generalnie jak ktoś mi coś poda do stołu, to ja to zjem, o ile nie jest to mięso. Ale ta pizza była po prostu tak tragiczna. Miała konsystencję plasteliny Play-Doh. Ja zjadłem tyle, ile mogłem. Tosia nie zjadła praktycznie nic. No i to się zamówiła sobie mojito. Dostała jakiś taki napój, O, który smakował jak pasta do zębów, a na samym dole była taka górka cukru. No i generalnie po tym memory to wyszliśmy i mieliśmy taką bekę po prostu z wszystkiego. wyglądasz jak Karyna. Każdym dniem jest coraz gorzej, tak szczerze, bo my jak byliśmy w tej restauracji Memory, to myśleliśmy, że to jest najgorsza restauracja, No. a później z każdym dniem robiło się Generalnie coraz okazało lepsze. się, że było to najbezpieczniejsze miejsce, żeby No. wejść, bo następnego dnia poszliśmy do miejsca, które w sumie wydawało nam się na pierwszy rzut oka spoko. Generalnie zjedliśmy tam
pizzę, wypiliśmy piwo bardzo i było przyjemnie. okej, nie? Jakby obsługa też była bardzo miła, pamiętam, spoko. Więc byliśmy tacy, że jak coś to będziemy tam wracać. Powiem o żarciu teraz. Następnego dnia poszliśmy w jeszcze inne miejsce. Była to restauracja hotelowa, która później jak się okazała nawet nie jest podpięta oficjalnie pod ten hotel Nigdzie i się nawet nie dało znaleźć. nie da się jej znaleźć w internecie. Podszedł do nas kelner, który po prostu był mega wystraszony. Łapy mu się ruszały tak i generalnie cały czas nam poprawiał wszystko i się zachowywał jakby ktoś nad nim stał. Co tam w ogóle nikogo nie było. Jakby był ładny wystrój, taka wygląda jak taka fancy restauracja i w ogóle. I tak fajnie nam się tam w ogóle siedziało, bo było takie otwarte w ogóle miejsce na powietrzu. I w ogóle strasznie fajnie tam było. I byliśmy mega zadowoleni i tak dalej. Mówiliśmy, że tutaj wrócimy, bo to jest fajnie i czekaliśmy na to jedzenie. Kelner był też miły, chociaż był taki wystraszony. Ale później co się okazało? No, wcisnęli nam zamówienie, którego nie zamówiliśmy. Kazali nam za to zapłacić. Naliczyli nam koło tam 10 lewa więcej przez to, bo zamówienie było o tyle droższe. No generalnie wyszliśmy stamtąd i byliśmy tacy, że no miło. Nie wiem po co oni to robili, bo jakby wszystko było w porządku, byśmy tam na pewno wrócili. Ale dobrze to że zrobili. Nigdy nie pójdziemy. No nie, Dobrze wyszło im to zrobili, zajebiście. dobrze to Generalnie było zrobili. widać, że chyba z tego się utrzymują. Bo tam w ogóle później byliśmy obok tego właśnie. Mieliśmy widok z balkonu, Tak. na to miejsce tam nikt nie przychodził. Nikt, dosłownie nie nikt tam mieli nie w ogóle przychodził. klientów. Po tym co się stało stwierdziliśmy, że bezpiecznie będzie wrócić do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. No. Dzień wcześniej gdzie na tej było pizzy, wszystko co okej. mówiliśmy, że było spoko. Zamówiłem sobie piwo, po czym gościu, kelner, podszedł do nas z takim kubeczkiem piwa, dał je Tosi i my już byliśmy pewni, że oni je wciskają, później każą za nie Tak, zapłacić, tak, bo bo już po prostu już byliśmy- się przyjechaliśmy po tym, co było dzień wcześniej, więc ja mu mówiłem, że Nie nie chcemy tego piwa. Jakby że on w spoko, ogóle miał dzięki. problem do tego, że my mieliśmy jedno piwo, że ja sobie nie wzięłam piwa i on już wcześniej był taki, że nothing for you, taka, że nie, no bo ja nie chcę po prostu i on był taki jakiś niezadowolony, że ja nie wzięłam sobie piwa i przez to podszedł i dosłownie dał to. Trzy razy mu powiedziałem, że nie chcemy tego piwa, on był jak chill out, calm down, że to jest za darmo, nie? Zostaliśmy to piwo, odszedł, spojrzeliśmy na siebie tak. Już tak wyczułem, że robi się dziwnie, jest jakoś coś nie tak. Po czym nagle patrzę na to piwo, a tam w środku 5 takich po prostu kuleczek musujących, jakby nasypanych w kółko, które się ciągle pieniły i nie chciały się przestać pienić, nie? No. Spanikowałem, zacząłem się trząść i generalnie wtedy, kiedy to dostaliśmy, to jakiś koleś inny z tego lokalu usiadł koło nas i cały czas się na nas patrzył. Tak, on jest tak obserwował. Już w ogóle. wiedziałem, że trzeba to wylać, że tam po prostu jest coś Tak. dosypane. Wiecie co? I ten kelner, który nam tu dał, od razu wyszedł, uciekł i zaczął zagadywać w ogóle innych ludzi tam przed lokalem, bo to było też przy hotelu. Jakby wiecie co jeszcze? Jest bar, co nie? Tutaj jest bar, a tutaj jest kuchnia. Jakby ludzie z kuchni widzieli wszystko, co się dzieje za barem i jak ten gościu przyniósł to do mnie, to ci ludzie z kuchni przez cały czas mnie obserwowali. Jakby czekali, aż ja to wypiję czy coś i obserwowali, co się stanie. Co nie? Tak, Czy ja to no i wypiję, właśnie czy nie. ten drugi gościu też. W międzyczasie tamten gdzieś poszedł i wziął jakiegoś gościa, który był na basenie obok, młodego, może w moim wieku. Po czym przyszedł z nim do restauracji i napił się z nim szota. I no generalnie mieliśmy drugie piwo. I to drugie piwo się rozpieniło normalnie, a tamto wciąż się pieniło, więc po czasie po prostu wstałem, przyszedłem do toalety, wylałem ten browar i już było naprawdę dziwnie. Ja się czułem, kurde, jakby zaraz miało się coś wydarzyć bardzo złego, więc szybko zjedliśmy i wyszliśmy stamtąd. Ja generalnie myślałem, że ja gościa po prostu zabiję, Jeszcze gościu że on w coś tam ogóle coś policzył. takiego ci dał, tym bardziej, że nawet byłaś nieumalowana i tak dalej i Ja wyglądam masz jak urodę jak dziecko. dziecko, nie? A wiesz, on takie coś zrobił. Ja jestem dumny, że tam się w ogóle nic nie stało w końcu. Generalnie codziennie na mieście było tak, że gdzie wychodziliśmy, zaczepiali nas ludzie. Ludzie, którzy wykorzystują konie, bo mają sobie taki miejscowy biznes i zaczepiają wszystkich, że coś tam, że ileś tam lewa można się przejechać, nie? To była jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że byli tam taksówkarze wszędzie, po prostu jakiś gang taksówkarzy i oni nas cały czas zaczepiali, zapraszali do taksówki
Tak. Za każdym razem, kiedy odmawialiśmy, to zaczynali już na nas bluzgać, nie? Jakby mieli do nas jakiś po prostu problem wielki, że my nie chcemy skorzystać, przyjechać się taksówką. Tam na konie. My tam nie nagrywaliśmy, bo ja bym się tam serio bała Ja nagrywać. bym się tam bał w ogóle wyjąć kamerę. Wow. Każde wyjście nasze do restauracji kończyło się czymś złym. Ja wiem, że my już tam nigdy do tej Bułgarii nie pojedziemy. No i wiecie, my nie chcemy też tak po prostu nastawiać wszystkich przeciwko temu miejscu i tak dalej, ale No się nie podobało. mówimy to na podstawie tego, co przeżyliśmy tam. Shit. No i to zmyć. Słuchajcie, trochę to powiedzieliśmy tak, że nie wiem, czy to będzie miało wszystko sens, a mam nadzieję, że zrozumiecie, o to nam chodzi. W ogóle nie narzekamy, bo fajnie, że mogliśmy razem spędzić wakacje i tak dalej i fajnie było wyjechać, ale tak szczerze, to jak macie jakieś inne opcje, to nie polecam. Ale jak byliście w Bułgarii i w waszym przypadku było fajnie, to dajcie znać. Ja też jak byłam mała, to lubiłam w sumie tam być, bo dla dzieci to fajne w sumie miejsce. Ale dajcie znać, jakie są wasze wrażenia, jakie opinie i może jakie inne miejsca polecacie właśnie na taką wycieczkę. Planuję nagrać film Wszystkie moje rzeczy z Kitty, więc bądźcie oczywiście na bieżąco. Zostawcie sobie, zapraszam was też na mojego Instagrama, TikToka, bo tam jestem też bardziej aktywna. W każdym tygodniu będzie teraz film, będą filmy na bieżąco. Oczywiście zawsze was o tym informuję na TikToku, na Instagramie, ale też myślę, żeby zrobić jakieś takie fajne Q&A, więc jeśli chcielibyście, to też możecie zadać pytania właśnie do Q&A, kilka pytań wypisać takie ciekawe, które was interesują i tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, bo mamy w planach fajne filmy, ale też chcieliśmy wam po prostu o tym opowiedzieć, może ostrzec was i tak dalej, żebyście uważali na siebie, szczególnie jak jesteście sami za granicą. Szczypicie? No, strzypują mnie oczy i twarz teraz po tym. Ale już nie będziemy robić takich challenge. Nie podoba mi się taka zabawa. Teraz ja będę malować ciebie. Jeszcze. Yo! Maluję to się. Wow. To było Dobra, zamknij. bardzo profesjonalne. To bym tego nie wsadził do oka. Dobra, dalej. Nie, zamknij. No ładnie. Ładnie to wygląda, szczerze. No. I teraz szminka. To się nadaje do horroru. Nowy trend. Kamera nam się wyłączyła. Wolisz ten kolor? Nie wiem. Takie coś? Mhm. No, wiesz co? Co? Wyglądasz, jakbyś była ucharakteryzowana do jakiejś... Do jakiegoś takiego horroru. Tak, Tak jak taka lalka po prostu. Ja się tak... No. Ja bym chciał cię kiedyś od początku pomalować jeszcze. Koniec tej zabawy. Trzymajcie się. Pa, pa. Powiększyłam usta. Reakcja mojego chłopaka. Damn. Ale tak wygląda ślicznie. Pa. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja nie chcę już więcej być malowany.